Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest firma Flying Atom Gold, prowadząca sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w postaci sztabek i monet od uznanych światowych producentów. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 20 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub przez stronę internetową. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam szczegóły planowanej rozbudowy obwodnicy Krakowa w ciągu A4 i S52 o trzeci pas ruchu. Obecnie obwodnica ma 3 pasy lub będzie je mieć po otwarciu budowanych fragmentów od węzła Kraków-Modlnica przez węzły Mistrzejowice i Bieżanów do ulicy Kąpielowej, czyli łącznie na długości około 34 km. Docelowo 3 pasy mają powstać na całej obwodnicy, która będzie miała około 58 km i właśnie trwają konsultacje społeczne dotyczące szczegółów jej przebudowy. Jeżeli jesteście mieszkańcami Krakowa albo pobliskich gmin, to gorąco zachęcam Was do przesłania opinii w ramach konsultacji społecznych. Link do formularzy znajdziecie w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Wypełnione formularze można zeskanować lub sfotografować i wysłać e-mailem albo przesłać pocztą. Wpiszcie tam proszę swoje opinie, zachęcam Was także do wspomnienia tych kwestii, które opiszę Wam dzisiaj w filmie, jeżeli uznacie, że się z nimi zgadzacie. Jest również możliwość uczestniczenia w konsultacjach osobiście. Kolejne spotkania odbędą się 17 i 25 stycznia. Inwestycje omówią zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od A4 i kończąc na S52. Obecnie A4 posiada 3 pasy od węzła Kraków-Bieżanów do rejonu ulicy Kąpielowej. Po przebudowie w tym miejscu 3 pasy będą kontynuowane, a 4. pasem będzie pas wyłączania w kierunku Zakopanego. Przebudowa węzła Kraków-Południe jest projektowana w ramach oddzielnego kontraktu. Ruch z A4 i z Krakowa w kierunku DK7 oraz na odwrót prowadzony będzie na estakadach, a wszystkie 3 sygnalizacje świetlne na Zakopiance znikną. Podczas poszerzenia A4 łącznice węzła zostaną już jedynie skorygowane w związku ze zmianą szerokości jezdni, ale ich geometria pozostanie bez większych zmian. Nie jest to idealne, zwłaszcza gdy mówimy o ciasnej łącznicy z Rzeszowa do Zakopanego. Jednak musimy pamiętać, że wokół tego węzła jest wyjątkowo mało miejsca, a PKP planuje jeszcze poszerzenie linii kolejowej, więc obawiam się, że po prostu mogło nie dać się wymyśleć tutaj czegoś lepszego. Największym problemem paraliżującym ten węzeł są skrzyżowania ze światłami na DK7 i ten kluczowy aspekt zostanie rozwiązany. Dalej na zachód od węzła Południe planowane jest poszerzenie A4 z 2 do 3 pasów w istniejącym przebiegu. Kolejny węzeł to Kraków-Skawina. Jest to według mnie najbardziej problematyczne miejsce, więc nieco dłużej się przy nim zatrzymamy. Zaproponowano tu budowę węzła typu Koniczyna na obecnym przebiegu DK44 z lekkim przesunięciem na północ względem dotychczasowej osi autostrady. Kierowcy zjeżdżający z A4 w stronę Skawiny będą na końcu łącznic wjeżdżać od razu bezpośrednio na kolizyjne skrzyżowanie z ulicą Wrony, które według planów miasta ma docelowo stać się rondem. Ruch na tym fragmencie DK44 jest rekordowy w skali całego kraju, jak na drogę jednojezdniową, aż 36 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli w takim miejscu, tuż na końcu łącznic węzła będzie skrzyżowanie albo rondo, to tworzący się do niego korek będzie w godzinach szczytu wylewał się na cały obszar węzła i na autostradę. Na sąsiednim węźle Kraków-Południe wydajemy ogromne pieniądze, aby usunąć skrzyżowania kolizyjne na końcówkach łącznic. A tutaj, na nowo projektowanym węźle, planujemy stworzyć dokładnie tę samą sytuację. Dla jasności, nie jest to z mojej strony krytyka względem projektantów, bo jeśli dostali narzucone zaprojektowanie węzła na obecnym przebiegu DK44, to musieli tak właśnie zrobić. Skąd się to jednak wzięło? Otóż miasto Kraków, projektując rozbudowę ulicy Skotnickiej, dostosowuje się do lokalizacji węzła Skawina, ponieważ samym węzłem nie zarządza miasto, lecz Generalna Dyrekcja. Natomiast Generalna Dyrekcja, planując rozbudowę A4, dostosowuje się do planów miasta odnośnie przebudowy ulicy Skotnickiej, w tym właśnie śladzie. Jest to sytuacja kuriozalna, bo rozważając układ drogowy jako całość, możliwych jest kilka innych lepszych rozwiązań, ale nie są one w ogóle analizowane, ponieważ każdy z zarządców prowadzi niezależne opracowania dla swojego wycinka sieci drogowej. Co trzeba zrobić? Skoro właśnie teraz prowadzone są tak długotrwałe prace przygotowawcze dla A4
ich planowany czas to aż 52 miesiące, należy aneksować umowę o kompleksowe opracowanie docelowego układu drogowego łączącego obwodnicę Skawiny z autostradą A4. Trzeba w nim porównać ze sobą co najmniej 3 rozwiązania. Po pierwsze, obecnie obowiązujący plan, czyli rozbudowę obecnego przebiegu DK44 pomiędzy A4 a obwodnicą Skawiny do drogi dwujezdniowej, budowę węzła w starej lokalizacji oraz rozbudowę ulicy Skotnickiej na wschód od A4 do planowanej ulicy Humboldta. Po drugie, budowę nowego przebiegu DK44 na wschód od zabudowań oraz budowę węzła Skawina na wschód od obecnej lokalizacji. Rozwiązanie to dodatkowo pozwoliłoby zachować nieco większą odległość drogi krajowej od domów, niż gdyby według obecnego planu budować drugą jezdnię na gęsto zabudowanej DK44. Po trzecie, pozostawienie ulicy Skotnickiej w roli drogi lokalnej i budowę w zamian dwujezdniowego łącznika bezpośrednio pomiędzy A4 i obwodnicą Skawiny. Pomimo, że pod ten łącznik jest pozostawiona rezerwa terenu, to możliwość jego realizacji blokował brak finansowania. Trwa zbiórka podpisów pod petycją do nowego ministra w tej sprawie. Zachęcam Was do jej podpisania. Link w opisie filmu i pierwszym komentarzu. Tego typu rozwiązania nie tylko udrożniłyby sam węzeł Skawina, ale również zlikwidowałyby problem ogromnych zatorów, jakie tworzą się na rondzie stanowiącym koniec obwodnicy Skawiny, gdzie kierowcy codziennie tracą przed nim mnóstwo czasu w korkach. Jeżeli zrealizowany zostanie obecny plan przebudowy, to nic się w tej kwestii nie poprawi, bo nadal cały ruch będzie wrzucany właśnie w to rondo. Zachęcam, abyście w formularzach, jakie wyślecie w ramach konsultacji społecznych, wyrazili prośbę o rozszerzenie opracowania o kompleksową analizę możliwych połączeń obwodnicy Skawiny z autostradą A4, które zweryfikowałyby zalety i wady takich rozwiązań i pozwoliły w merytoryczny sposób wybrać najlepszą wersję. Jeśli nie zostanie to zrobione teraz, to później nie będzie już możliwości naprawienia tej sytuacji. Most nad Wisłą. Na zachód od węzła Skawina A4 zostanie poszerzona w istniejącym śladzie. Rozważana jest też możliwość dobudowy dodatkowych jezdni zbiorczych. Dochodzimy do przejścia przez Wisłę. Tu projektanci zaproponowali bardzo interesujące rozwiązanie w wariantach W1 i W3. Otóż główny ciąg A4 zostanie poprowadzony na zachód od obecnego, a istniejący przebieg pozostanie w celu obsługi węzłów Tyniec i Bielany. Kierowcy chcący zjechać na jednym z tych węzłów zjeżdżaliby na stary przebieg A4, a ci jadący tranzytem używaliby nowej 3-pasmowej autostrady. Jest to według mnie świetny pomysł. Dzięki temu istniejące mosty nie będą musiały zostać wyburzone, a ruch tranzytowy zostanie oddzielony od lokalnego. Jest jeszcze wariant W2, różniący się od pozostałych tym, że stary przebieg kończyłby się na ulicy Tynieckiej i nie byłoby w tym miejscu żadnego połączenia z nową autostradą A4. Budowa tego wariantu byłaby według mnie bardzo szkodliwa. Obecnie jednym z kluczowych problemów jest to, że gdy tylko na obwodnicy ma miejsce w rejonie mostu jakiś wypadek, to momentalnie sparaliżowany zostaje cały Kraków, ponieważ kierowcy z A4 nie mają w okolicy żadnych alternatywnych możliwości przekroczenia Wisły. Gdyby wybrany został wariant W2, to nic w tej kwestii się nie zmieni. Nadal każda stłuczka w tym rejonie skutkowałaby paraliżem Krakowa, a jeszcze dodatkowo sparaliżowany zostałby cały rejon ulicy Tynieckiej, Skotnickiej, Podgórki Tynieckie czy Bogucianka, bo to właśnie nimi kierowcy omijający miejsce wypadku próbowaliby przedostać się z węzła Tyniec z powrotem na autostradę na węźle Skawina. A te ulice są do przenoszenia tak dużego ruchu kompletnie nieprzystosowane. Warianty W1 i W3 natomiast świetnie rozwiązują ten problem, ponieważ stary most będzie w nich pełnił alternatywę na wypadek zablokowania nowego mostu i na odwrót. Węzeł Balice. Ogromne zmiany czekają nas w rejonie lotniska Balice. Istniejący węzeł zostanie zamknięty, w jego miejsce pozostanie tylko przejazd w poprzek pod autostradą oraz zjazd od strony Rzeszowa na lotnisko. Na południe od linii kolejowej powstanie nowy węzeł obsługujący pozostałe dojazdy do i z lotniska. Całkowicie zmieni się również przebieg drogi wojewódzkiej 774. Zostanie wybudowana nowa trasa na wschód od autostrady. Dalej autostrada będzie miała po 4 pasy ruchu do węzła Balice, gdzie A4 łączy się z S52. Jego kształt zostanie zmieniony. Zamiast obecnej trąbki będzie to węzeł typu trójkąt, a każda z łącznic będzie miała ciągłość 2 pasów ruchu. Jest to oczywiście bardzo dobra decyzja. Niespodziewanym, a bardzo miłym zaskoczeniem jest propozycja budowy dodatkowej łącznicy, pozwalającej zjechać z S52 bezpośrednio na drogę wojewódzką 774, zamiast kluczenia po całym węźle. Jest to coś, czego moim zdaniem w wielu przypadkach brakuje. Podczas
podejmowania decyzji o lokalizacji węzłów często widać myślenie zero-jedynkowe. Albo decydujemy się na budowę pełnego węzła z jakąś drogą, albo nie budujemy połączenia z tą drogą wcale. Na pośrednie rozwiązania decydujemy się stosunkowo rzadko. A przecież często mają miejsce sytuacje takie jak tutaj. Zapewnienie wszystkich relacji z drogą wojewódzką 774 byłoby skomplikowane i nieopłacalne ekonomicznie, a skoro jedną łącznicę można zbudować minimalnym kosztem, a niektórym użytkownikom drogi znacznie ułatwi ona życie, to czemu tej jednej relacji mielibyśmy nie wybudować? Takie trochę niesztampowe wyjście poza schemat, którego nieraz brakuje. Dzięki temu nie będzie już tak, że kierowcy nadjeżdżający z S52 muszą na siłę przyciskać się z lewej strony jezdni autostrady na prawą, żeby zjechać na lotnisko. Uważam, że warto ten pomysł pociągnąć dalej i dodać również analogiczną łącznicę wjazdową z drogi wojewódzkiej 774 w stronę Katowic. Dlaczego? Po pierwsze, propozycja projektantów rozwiązuje problem gwałtownych zmian pasów na zachodniej jezdni autostrady, ale taki sam problem pozostanie na wschodniej jezdni. Wszyscy wjeżdżający od lotniska i kierujący się na A4 w stronę Katowic będą musieli na odcinku jedynie 700 metrów przeskoczyć ze skrajnie prawego spośród 4 pasów autostrady na pas drugi od lewej, ponieważ oba prawe pasy prowadzą na S52, a nie na A4. Przy tak dużym ruchu na obwodnicy nie będzie to łatwe ani bezpieczne. Po drugie, wjazd od strony północnej na A4 w stronę Katowic ma być w obecnej wersji bardzo skomplikowany i nieintuicyjny, a dodatkowo niepotrzebnie obciąża on ruchem rejon lotniska. Zaś w przyszłości analogiczny problem będzie dotyczyć także ruchu z planowanej przez miasto Kraków trasy balickiej. Budowa łącznicy od drogi 774 w stronę Katowic rozwiązałaby wszystkie te problemy, analogicznie do tego, jak dla przeciwnego kierunku rozwiązuje je łącznica z S52 na drogę 774. Węzeł Modlniczka. Droga S52 również zostanie poszerzona do 3 pasów, a węzły Modlniczka i Modlnica zostaną przebudowane. Na początek krótka dygresja. Nie może być tak, że dwa sąsiednie węzły mają tak podobne nazwy. Gdyby ktoś spoza Krakowa pamiętał, że ma zjechać na węźle Modlnica, a widzi znak Modlniczka, może prowadzić to do nerwowych zmian pasów w ostatniej chwili, bo kierowca nie jest pewny, czy jednak chodziło o ten węzeł, czy nie. Po rozbudowie musi i tak zostać wymienione całe oznakowanie, więc przy okazji należy to uporządkować. Węzeł Modlniczka powinien zostać zmieniony np. na Kraków-Zabierzów. Wracając do meritum. Zaproponowano 4 wersje przebudowy węzła Modlniczka. Warianty od 1 do 3 polegają na korekcie istniejących elementów węzła. Dodatkowo w wariancie 3 dodana zostanie brakująca łącznica od strony Krakowa w kierunku północnym, co jest niewątpliwą zaletą tego rozwiązania. Wariant 4 polega na całkowitym wyburzeniu obecnego węzła i budowie w jego miejscu ronda ponad drogą S52, jednak biorąc pod uwagę korki, jakie to może powodować na kierunku zachód-wschód, nie wierzę, żeby ta wersja miała szansę zostać oceniona jako najkorzystniejsza. Kwestią, która wzbudziła chyba najwięcej emocji na spotkaniu konsultacyjnym, była możliwość likwidacji zjazdów w stronę Kraków Airport Logistics Center oraz do centrum handlowego Futura. Zwłaszcza w przypadku centrum logistycznego jest to bardzo zły pomysł, bo cały ruch ciężarowy musiałby używać dróg lokalnych. W dodatku po otwarciu obwodnicy Zabierzowa ulica Kasztanowa zostanie odcięta od węzła Modlniczka, co jeszcze bardziej skomplikowałoby dojazd. Nie może być tak, że budujemy wielkie centrum logistyczne przy obwodnicy, a potem odcinamy je od obwodnicy i puszczamy ciężki ruch na lokalne ulice. Konieczne jest zapewnienie dojazdu bezpośrednio do S52, najlepiej w formie węzła zintegrowanego z węzłem Modlniczka, ponieważ są one położone bardzo blisko. Jeśli chodzi zaś o odległość od węzła Modlnica, to jest ona znacznie większa, około 1,5 km. Wymaga to uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, ale na pewno jest o wiele lepsze niż odcinanie dojazdu do parku logistycznego. Natomiast w kwestii centrum handlowego likwidacja wjazdu od południa nie wydaje mi się dużym problemem, skoro istnieje wjazd od ulicy Rożańskiego, a pozostawienie tego wjazdu mogłoby być trudne do pogodzenia z budową łącznicy wschód-północ w wariancie 3. Wyjazd z centrum handlowego na północ można chyba bez większego problemu pozostawić, bo ruch tam będzie tak mały, że nie powinien negatywnie wpływać na płynność ruchu po S52. W ten sposób dotarliśmy do ostatniego węzła Modlnica. Tu w planie nie ma prawie żadnych zmian. Ma on pozostać węzłem typu Koniczyna. Oznacza to niestety, że na jezdni południowej odbywać się będzie przeplatanie dwóch bardzo obciążonych relacji.
z S52 od strony Balic na DK94 oraz z DK94 na S52 w stronę Mistrzejowic. Te dwa potoki ruchu będą miały tylko około 250 metrów na przemieszanie się. A wszystko to będzie się odbywać na głównej jezdni, ponieważ wiadukty są zbyt wąskie, aby wyznaczyć pod nimi jezdnię zbiorczo rozprowadzającą. Uważam, że to miejsce będzie najbardziej niebezpiecznym punktem całej obwodnicy Krakowa. Konieczna jest tu jeszcze próba znalezienia innych rozwiązań. Skoro miejsca jest za mało na budowę pełnej jezdni zbiorczo rozprowadzającej, to być może należałoby wykonać chociażby jej namiastkę, np. oddzielając pasy tranzytowe od pasów zbiorczo rozprowadzających za pomocą separatorów ruchu albo barier. Wtedy wszystkie pasy znajdowałyby się na jednej jezdni i zajmowałyby mniej miejsca, ale byłyby od siebie fizycznie oddzielone. Nawet jeśli wymagać to będzie zwężenia pasów ruchu poniżej ich domyślnych szerokości, to wciąż byłoby to mniej niebezpieczne niż wymuszanie mieszania się tak dużych potoków ruchu na głównej jezdni drogi ekspresowej. Jeżeli żadnego tego typu rozwiązania nie uda się zrealizować, to konieczna może być decyzja o realizacji jednej łącznicy, np. zachód-północ, jako półbezpośredniej. Co byłoby oczywiście droższe, ale pozostawienie tak niebezpiecznego rozwiązania jak obecnie nie jest według mnie alternatywą. Analogiczne pomysły można by rozważyć również na jezdni północnej, aczkolwiek w jej przypadku problem jest dużo mniejszy, bo przeplatają się tam relacje o znacznie niższym natężeniu ruchu. Poruszając się dalej w kierunku Rzeszowa, sytuacja wygląda następująco. S52 na wschód od węzła Modlnica jest budowana w przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu. Na węźle Mistrzejowice po zmianie projektu zapewniona będzie ciągłość 2 pasów ruchu. Na S7 znów będziemy mieli dostępny przekrój dwóch jezdni o 3 pasach ruchu, aż do węzła Bieżanów, gdzie, no właśnie, łącznica w kierunku Rzeszowa ma początkowo 2 pasy, a potem zwęża się do jednego pasa. Na szczęście dowiedziałem się od Generalnej Dyrekcji w Krakowie, że jest planowana korekta węzła Bieżanów. Mam nadzieję, że uda się wtedy zapewnić, aby zarówno łącznice w kierunku obwodnicy Krakowa, jak i łącznice do oraz z Rzeszowa miały po 2 pasy ruchu. Te zmiany nie wymagają przecież przebudowy żadnego wiaduktu i koniecznie trzeba je wykonać jeszcze przed rozbudową A4 pomiędzy Balicami a ulicą Kąpielową, jeśli S52 ma stanowić alternatywę dla tranzytu Katowice-Rzeszów podczas utrudnień na A4. Jeżeli węzeł Bieżanów nie zostanie poprawiony na czas, to nie udźwignie ruchu, jaki będzie uciekał z A4 i podczas jej rozbudowy obie trasy wokół Krakowa zostaną doszczętnie sparaliżowane. Podsumowanie. Na koniec spójrzmy jeszcze całościowo na planowany przekrój obwodnicy. Jezdnie główne będą miały wszędzie po 3 pasy ruchu, natomiast na A4 bardzo wiele fragmentów będzie miało też jezdnie zbiorcze. Należy w to wliczyć także stary przebieg w rejonie Wisły, co daje wraz z główną jezdnią po 4 lub nawet 5 pasów w każdą stronę. Jak źle funkcjonują takie rozwiązania, gdzie pomiędzy odcinkami wyposażonymi w jezdnie zbiorcze znajdują się krótkie fragmenty kumulujące cały ruch na 3 pasach jezdni głównej, możemy zaobserwować m.in. na S2 i S8 w Warszawie, gdzie regularnie właśnie w tych miejscach tworzą się zatory i mają miejsce stłuczki. Na 4 mają powstać 2 takie niebezpieczne miejsca. Pomiędzy końcem pasów włączania węzła Balice a początkiem pasów wyłączania na stary przebieg A4 na długości raptem nieco ponad 1 km ruch będzie musiał skumulować się na 3 pasach głównej jezdni. Podobnie pomiędzy końcem pasów włączania węzła Skawina a początkiem pasów wyłączania węzła Kraków Południe, analogicznie skumulowanie ruchu będzie miało miejsce na długości jedynie 2 km. Dlatego na tych 2 krótkich fragmentach należy koniecznie wybudować od razu 4 pasy. Jako absolutne minimum niezbędne jest pozostawienie tam rezerwy. Według wytycznych ministerstwa rezerwę pod budowę 4 pasa należy pozostawiać, jeżeli 30 lat po otwarciu spodziewany ruch ma przekroczyć 95 tysięcy pojazdów na dobę i tutaj niewątpliwie tak właśnie jest. Jednak uważam, w tych przypadkach 4 pas należy wybudować od razu, dlatego że oba fragmenty są bardzo krótkie, a istniejące przykłady analogicznych miejsc pokazują, że ich problemem jest nie tylko przepustowość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Mądrzejsi o te doświadczenia, nie powielajmy więc tutaj tego samego niebezpiecznego rozwiązania, gdyż możemy je wyeliminować minimalnym kosztem. Podsumowując, jeszcze raz zachęcam do wysłania swoich uwag w ramach konsultacji społecznych. Wpiszcie tam swoje opinie na temat tej bardzo potrzebnej inwestycji, zawnioskujcie także koniecznie o przeanalizowanie alternatywnych rozwiązań dla połączenia A4 z obwodnicą Skawiny
czy też o przekrój 2 jezdni o 4 pasach na kluczowych, krótkich fragmentach, które wspomniałem przed chwilą, pomiędzy węzłami Balice i Tyniec oraz między węzłami Skawina i Kraków Południe. Zachęcam Was do wyrażenia poparcia dla wariantu W1 lub W3 przejścia przez Wisłę, zależnie od tego, który z nich uważacie za lepszy, albo dla obu tych wariantów. Pod filmem znajduje się link do krótkiego opisu propozycji, które Wam przedstawiłem. Jeżeli zgadzacie się z przedstawionymi przeze mnie kwestiami, to możecie po prostu wysłać ten opis jako uwagi w konsultacjach. Aczkolwiek gorąco zachęcam Was do dopisywania swoich własnych przemyśleń i propozycji, które Waszym zdaniem byłyby warte przeanalizowania. Jeśli chodzi o powiązane inwestycje, jeszcze w tym kwartale ma zostać ogłoszony przetarg na opracowanie STS dla poszerzenia A4 na zachód od węzła Balice. Analogiczny przetarg jest również planowany dla odcinka od węzła Kraków-Bieżanów do Tarnowa, choć na razie nie jest wiadomo, kiedy miałby on być ogłoszony. Podczas przebudowy dróg A4 i S52 planowana jest także budowa systemów ITS w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. System ten, jeśli obejmie całą obwodnicę, będzie mógł skutecznie rozłożyć tranzyt na A4 oraz S52 i S7, wyświetlając bieżący czas przejazdu obydwoma wariantami. W ramach Krajowego Punktu Dostępowego jest też planowane umożliwienie integracji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, co pozwoli na integrację z Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem w Krakowie. Scenariusz do filmu napisali Krzysztof Kleiner, Mateusz oraz Patrako, a moja skromna osoba jedynie połączyła wszystkie kropki ze sobą. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Radek.